No i tata mówi, to ja wyślę was pojedziecie, zawiozę was do takiego młyna pod, jak to się nazywa, koło Wilczyc. I tam jest bezpiecznie, tam będzie świetnie, tam poczekacie, bo tu nic ma i znów będą, Niemcy idą, prawda, i nie wiadomo, tam Rosjanie. I tata mówi, to ja was tam zawiozę. Tata to nas tam zawiózł, a tam się okazało, że tam był ten Kielaszu, był zagrożony przez Niemców, jakieś były takie, może nie wiadomo jak to było, że nasi Polacy zaczęli tam nie napadli go, tylko po prostu zastrzelili jakąś taką zwiadowczą grupę samochodów, który jechał zwiadowczy, co się dzieje w terenie, i oni zaatakowali i potem Niemcy zrobili odwrót. No i ten Kielaszów cały był niebezpieczny. Dużo młodzieży się uratowało, ale dużo tam młodzieży zginęło. I ratowali się bardzo różnie, albo gdzieś uciekali i udało się im schować. Wiem takie historie, że na przykład nawóz rozrzucał gospodarz, a tu Niemcy wszędzie szukają tych partyzantów, gdzie oni są, a oni wzięli, zagrzebali w ten gnój, przysypali i przetrwali chłopcy. A inni znów w rzece. To jak w rzece szukali, szli całym tym biegiem tej rzeki, Niemcy szukali tych partyzantów, to musiał się schować tak i tyle oddechu nabrać, żeby nie pokazać, że leci powietrze, bąbelki lecą. No i tak to się tym Kielaszowym zaczęło, wiemy jak, a my z tej góry byliśmy nie jakieś 5 kilometrów może, na drugiej górze. I widzieliśmy, jak to się wskopali, jak to idzie, Boże, straszne rzeczy. No ale to się jakoś tam temperowało, wróciłam do domu. A okazało się, że dom był cały zajęty przez ludzi, którzy przeciwali front. Ale ja tam jeszcze mam takie historie. W tym młynie właśnie pamiętam, że armaty wciąż chodziły, czyli był front. Zbliżał się ten front. A tutaj u tego gospodarza, to bogaci gospodarze byli, cały dom zajęli Niemcy, zrobili sobie, bo to była artyleria, i cały zajęli sobie na kwaterę tak zwaną. Na dole były wszystkie armaty i wszystkie wozy tam zgromadzone te do frontu, a my w piwnicach. W piwnicach siedzimy tylko, my tam u tego gospodarza, bo trzeba było dać mieszkanie, tak, albo w stodole. I w nocy znów przyszła taka czujka, taka rosyjska. Po rosyjsku zapytali się, czy są tu Niemcy. Ktoś tam odpowiedział, że nie ma już. Aha, nie. Te armaty słychać było wciąż, że ten front idzie, że jest. I w pewnym momencie, w nocy to było, to była wieczór, późno, słyszymy jakiś straszny szum u tych naszych Niemców. To była duża, taka oficerska grupa. I samochody, tu boimy się wyjść, bo to przecież nie wiadomo kto jak zadziała. Siedzimy w tych piwnicach, potem cisza, potem dzień i słychać psy i straszny ruch na podwórku. Podwórko było duże. No wtedy i słyszymy rosyjskie rozmowy. No więc wtedy co, bo bohaterzy zawsze byli tam, wyszli, a oni mieli Rosjanie taką, że nas wyzwolili, więc tak przyjazny całe szczęście ten stosunek ich był wtedy do nas. Ale taki był okrutny widok, jak tych rannych z tych frontów, tych walk zwozili do nas na podwórko, na takich jakby sanki, tylko sanki na kółkach. Na każdym sanku był ranny. I to tak układali ich tak pod rząd i lekarze i sanitariusze opatrywali to wszystko. Straszny widok, jęczących, zakrwawionych, taki
z frontu ludzi. No to takie było to nasze przyjęcie,